Zapraszam na film dedykowany miłośnikom wyrobów świątecznych. Pokażę, czym różni się śnieg krystaliczny od lodu krystalicznego, a to wszystko od pasty śniegowej. Myślę, że najciekawsze będzie porównanie lodu krystalicznego i śniegu krystalicznego, więc się na tym skupię. Oba preparaty są gęste jak porządna kwaśna śmietana. Można je nakładać palcem, szpachelką, ale o takich oczywistościach dzisiaj nie będę mówiła. Zobaczmy, jak pasty poradzą sobie z szablonem. Krystaliczny śnieg, a teraz krystaliczny lód. Na filmie wygląda na to, że różnią się tylko kolorem, ale to nieprawda. Wezmę te pasty na palec i spróbuję Wam pokazać i wytłumaczyć różnicę. Krystaliczny lód jest gładką pastą z odrobiną brokatu. Mam go teraz na prawym palcu, natomiast na lewym mam krystaliczny śnieg. I w tej paście znajdziecie mnóstwo małych grudek. Takich mikrokryształków, które mogą spowodować, że przy bardzo drobnym szablonie odbitka Wam nie wyjdzie. Zarówno jedną, jak i drugą pastę możecie kupić w pisaku. I powiem Wam, że to jest super. Pisaki są świetnie, działają znakomicie i można sobie nimi malować różne piękne rzeczy na swoich pracach. Ja zaprezentowałam marny przykład krzywych śnieżynek, ale jak się przełożycie, można tymi pisakami zrobić piękne rzeczy. Mimo że, jak wspominałam, krystaliczny śnieg ma w sobie mnóstwo drobinek, zupełnie to nie przeszkadza, aby pisak działał znakomicie. Masa wyciska się równo, a zawijasy wychodzą całkiem ok. Jeszcze fajniej rysuje się zawijasy i inne elementy krystalicznym lodem. Pasta jest gładziutka, w związku z tym zawijasy wychodzą idealnie. A teraz kilka słów o paście śniegowej, ale wszyscy ją znamy i nie będę się nad nią rozwodziła. Ta pasta składa się z mnóstwa różnej wielkości grudek połączonych białym spoiwem. Jeżeli chcecie używać jej z szablonem, to można, ale polecam tylko duże wzory. Efekt śniegowej jest super, więc myślę, że to jest jej zaleta, a nie wada. Tą pastę także można kupić w pisaku. I niestety grudki, które składają się na tą masę, permanentnie zatykają końcówkę. Walczyć z tą końcówką można na dwa sposoby. Albo ją ciągle przetykać, albo ją po prostu dalej obciąć. Śnieżny pisak według mnie nie nadaje się do malowania pięknych zimowych wzorów. Pasta wychodzi nierówno i efekt jest zazwyczaj opłakany. Natomiast rewelacyjnie się sprawdza, jeżeli chcemy gdzieś na obrazku punktowo nałożyć śnieg. Natomiast jeżeli koniecznie chcecie, żeby coś było piękne, równo i wyglądało jak śnieg, to użyjcie konturówki. Ona do takich równych zawijasów czy gwiazdek sprawdzi się znakomicie. Na końcu na mokro posypcie ją brokatem i będzie przepięknie. A teraz zaprezentuję kilka przykładów zastosowania zimowych past na świątecznych pracach. Papiery ryżowe przykleiłam na sklejkę, podmalowałam i polakierowałam. Obrazek ma ciemne tło. Z lewej strony śnieg krystaliczny, z prawej strony lód krystaliczny. Uważam, że nazwy do produktów zostały dobrane dobrze, bo fajnie odwzorowują ich charakter. W drugim przykładzie chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, jak wyglądają pasty, gdy przechodzą przez tło o różnym natężeniu koloru. Na razie na ramkę nakładam krystaliczny lód, a zawijaski z gałązek przechodzą zarówno przez ciemną ramkę, jak i jasne tło obrazka. W ten sposób prezentuje się pasta na mokro. Pod koniec filmu pokażę Wam to wszystko jeszcze raz, ale już tym razem na sucho. Jeszcze jeden przykład wykorzystania krystalicznego lodu i szablonu. Oczywiście to jest szablon z kwiatkiem, czyli trochę nie na temat, ale chciałabym, aby ten wzór prezentował się jak popękany lód. No i zobaczcie, tak to wygląda na mokro. A teraz przykład wykorzystania krystalicznego śniegu. Przed chwilą prezentowany lód był błyszczący, ale nie był kryjący, natomiast krystaliczny śnieg kryje nam powierzchnię na biało, ale się nie błyszczy. A teraz na obrazku zrobię małą próbę zawijasów. Wyszły w ten sposób. Mnie się ten efekt bardzo podoba. Ciekawa jestem Waszego zdania. I jeszcze raz, to był krystaliczny śnieg, a teraz zawijasy z krystalicznego lodu. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że zawijasy zrobione lodem są trochę za mało widoczne, to zawsze możecie je posypać brokatem. Zrobiłam próbę, posypałam brokatem i świetnie się brokat na tych wszystkich zawijaskach trzyma. Ostatnie 3 przykłady na już gotowych bombkach. Zaczynam od krystalicznego śniegu.
Z pisaczka wychodzi idealnie, więc żeby wyglądał naturalnie, trzeba go troszeczkę palcem rozbabrać. Jeszcze na mokro efekt wygląda tak. A teraz krystaliczny lód. Tutaj aplikator jest niebywale precyzyjny i jeżeli macie ochotę na przykład poprawić jakiś napis, to nie będzie z tym żadnego problemu. A śnieg w aplikatorze to po prostu klasyka. Czas na podsumowanie, czyli jak to wszystko wygląda na sucho. Mam nadzieję, że nie macie już wątpliwości, z której strony deseczki jest krystaliczny śnieg, a z której krystaliczny lód. Krystaliczny lód stał się zupełnie przeźroczysty i kradnie nasze serca przepięknym brokatowym połyskiem. Nie przytłacza pracy i nie kradnie naszej uwagi. Natomiast wprowadza super klimacik i to jest olbrzymi plus. A co myślicie o śniegu krystalicznym, delikatny, subtelny, z fajnym naturalnym połyskiem? Ponieważ po wyschnięciu on wcale nie jest matowy, ma fajny, naturalny, śniegowy połysk. Prawy dolny róg to kwiatowy szablon i lód krystaliczny. Dla mnie ten efekt to po prostu petarda. A preparat, czyli krystaliczny lód, jest tak delikatny, że przeciśniecie go nawet przez najdelikatniejszy szablon. A u góry zawijastki z krystalicznego śniegu. I jeszcze ostatni rzut oka na bombki. Tak wygląda suchy, krystaliczny śnieg. Jest półprzeźroczysty i delikatnie przez niego prześwitują oryginalne kolory obrazka. Jeżeli chodzi o krystaliczny lód, to w kamerze zupełnie poległam z prezentacją efektu. On tutaj jest, wygląda świetnie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, bo w kamerze go zupełnie nie widać. A pasta śniegowa klasycznie jak zwykle wygląda pięknie. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. Jak zwykle listę artykułów, które używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.